Cześć, witajcie. Od dawna zachodnie wybrzeże Szwecji znajdowało się na mojej turystycznej liście. Jakoś do tej pory nie miałem dogodnej sposobności, by zwiedzić tą część kraju. Owszem, byłem w Malmö, ale to jedynie kropla w morzu tego, co interesujące po tej stronie wybrzeża. Tuż obok, po drugiej stronie cieśniny Öresund, leży Dania. W linii prostej w najkrótszym odcinku to zaledwie 5 km drogą morską. Ten wodny odcinek odgradza od siebie dwa miasta. Po duńskiej stronie Helsingør, po szwedzkiej Helsingborg albo Helsingborg, jak ktoś woli po polsku. I właśnie to miasto postaram się Wam pokazać. Żeby zadbać o jakąś chronologię, wspomnę jedynie, że zwiedzanie zachodniego wybrzeża zaczęliśmy od Nimis i było to jakieś 3 tygodnie wcześniej. Nimis w Ladonii to miejsce z wyjątkową, właściwie powinienem powiedzieć pokraczną architekturą, wyglądającą jak po apokalipsie. To coś również leży w Skåne. Choć państwo Ladonia ma ponad 22 000 obywateli, żaden z nich tam nie mieszka. Pierdziele. Ciekawe, prawda? Jak ktoś jest ciekawy mojej wędrówki do Nimis, to polecam jeden z ostatnich filmów. Link w opisie. No dobra, wróćmy do sedna tego filmu. W drodze powrotnej z Polski postanowiliśmy zwiedzić miasto, które urzekło nas, gdy rok wcześniej, mając kilka godzin do odpłynięcia naszego promu z Trelleborga, wjechaliśmy do Helsingborg. Ten mały wycinek miasta tak nas zainteresował, że postanowiliśmy następnym razem poświęcić zwiedzaniu co najmniej kilka godzin. W tym momencie zaczyna się nasza przygoda. Prom ze Świnoujścia do Trelleborga przypłynął o czasie, jednak z uwagi, że byliśmy jednymi z pierwszych, którzy wjechali na jego pokład, musieliśmy wyjechać jako ostatni. Nasz samochód ulokowano na tak zwanym balkonie razem z 5 innymi autami. Okazało się, że dzięki takiej lokalizacji mieliśmy możliwość obejrzenia, w jaki sposób opuszczane są rampy z tirami oraz jak wygląda wyjazd tych ciężarówek z 3 pokładów. Przyznam, że z tej perspektywy pierwszy raz widziałem taką operację. Zwykle siedzi się w swoim samochodzie czekając na swoją kolejkę i widzi się jedynie samochody przed nami. Tym razem mieliśmy wyjątkową okazję sfilmowania kierowców manewrujących w ciasnej przestrzeni, często z zamkniętymi lusterkami. Po około 30 minutach koła naszej zielonej strzały dotknęły lądu. Przed nami podróż do Helsingborga, czy po szwedzku Helsingborg. Wybaczcie mi, jeśli w tym wideo będę używał tych obu nazw. Będzie mi po prostu łatwiej. Po niemal 100 kilometrach jazdy autostradą docieramy do granic miasta. Szukając parkingu w samym centrum, kręcimy się jakieś 15 minut i wreszcie zatrzymujemy się w idealnym miejscu. Widzimy znajome budynki, w tym ratusz, który tym razem jest w remoncie i nie będzie go można pokazać w całej okazałości. Nocne zdjęcia sprzed roku nie oddają w pełni piękna tego budynku, ale przyznacie, że nawet na nocnych zdjęciach prezentuje się on niesamowicie. No ale przed nami dużo więcej do zobaczenia. Jesteśmy na Gamla Stan, czyli na Starym Mieście. Piękne budynki na głównym placu miasta są pełne przepychu. Te monumentalne, bogato zdobione wielkomiejskie domy nadają miastu swoistej dostojności. Największą uwagę w tym miejscu przyciągają schody tarasowe.
Są one jednym z najważniejszych symboli miasta. Otóż ta część Starówki jest często wykorzystywana do organizacji różnych wydarzeń w mieście, w tym festiwalu helsingborskiego, jarmarku bożonarodzeniowego i festiwalu miłości i światła. Ciekawe, co to za festiwal miłości. Podczas uroczystości ukończenia szkoły średniej wszyscy absolwenci zbiegają po schodach tarasowych, aby dotrzeć na plac. Niektórzy uczniowie okrążają również tradycyjnym krokiem posąg Magnusa Stenbocka i to aż 7 razy. Schody tarasowe są również często wykorzystywane do organizacji koncertów plenerowych. Miejsce na takie koncerty faktycznie nietuzinkowe. Ciekawe, jak tu jest z akustyką. Nie będę sprawdzał, bo wszyscy pewnie by uciekli, jakbym zaczął śpiewać. Lepiej wdrapię się wyżej. I'm so strong. Bring me the legacy. I'm so fun. I feel like an energy is going inside my mind. Hey, see, I'm so fun. Come on, let me breathe. Come on, let me breathe. Yeah, come on, let me breathe. Let me breathe. Z tej perspektywy widać więcej. Tam, po drugiej stronie, jest już Królestwo Danii. A jak już o Danii wspomniałem, to kraj ten miał wielki wpływ na historię Helsingborga. Na wzgórzu Landborgen znajduje się Sianan, czyli jedyna średniowieczna budowla, która pozostała po zamku Helsingbory. Ta wysoka na 35 metrów wieża została zbudowana około 1310 roku za panowania Eryka Menveda, króla Danii. W pogodne dni przez lornetkę na szczycie Sianan można wyraźnie zobaczyć turning Torso i most Oresund, oddalone o 70 km. Oczywiście pod warunkiem, że wie się, w którym kierunku należy patrzeć i używa się doskonałej lornetki. Widać czy nie widać, nie ma to dla mnie większego znaczenia, gdyż nie wziąłem lornetki, a widok i tak jest wspaniały. A co do samej wieży, to pierwotnie była ufortyfikowaną wieżą mieszkalną o 8 kondygnacjach połączonych spiralnymi schodami. Mury o grubości 4,5 metra u podstawy posiadają wbudowane komory wieżyczkowe na każdej kondygnacji i wyposażone są w wąskie otwory strzelnicze. Oczywiście można z niej podziwiać panoramę miasta i oddalone w prostej linii duńskie miasto Helsingor. Nazwa Helsingbory opisuje zamek lub ufortyfikowane miejsce dla ludzi, którzy zamieszkiwali w wąskiej cieśninie Öresund. Czyli w skrócie stare słowo Helsing, które oznacza gardło, i Bori, które oznacza fortecę, czyli umocnienie. Mogło to odnosić się do rzeczywistej fortecy, ale także do naturalnej fortyfikacji, takiej jak klif na wybrzeżu, gdzie później zbudowano zamek. To wąskie gardło widać będzie dokładniej, gdy udamy się na wybrzeże, tam gdzie są palmy. O tak, są tu palmy, choć po tym co zobaczyłem nasunęło mi się takie skojarzenie. Jakie palmy? Taka Jamajka. No ale są. W samym centrum miasta jest naprawdę wiele do zobaczenia, tak więc zanim pojedziemy na plażę, to spacerujemy po mieście. Wystarczy skręcić w pobliską uliczkę, by dosłownie wejść w klimat Helsingborga. Zobaczcie sami.
Historia miasta jest bardzo ciekawa i długa, ale ja opowiem wam jedynie o głównym placu, pokazując klimatyczne uliczki miasta. Otóż główny plac miasta powstał podczas duńskiej okupacji w czasie wojny skandyjskiej w latach 1676–1679, kiedy to duński król Krystian V nakazał wzmocnienie fortyfikacji miasta. Aby to zrobić, wyburzono cały kwartał budynków w linii prostej w kierunku do portu. Następnie wzmocniono je palisadami, a dla jeszcze lepszej ochrony zburzono kolejne budynki po obu stronach, w tym renesansowy ratusz i plebanię. Tym samym stworzono wolną strzelnicę wokół linii zaopatrzeniowej. Kiedy Duńczycy zostali ponownie zmuszeni do opuszczenia miasta, w najbardziej centralnej części Helsingborga pojawiła się duża dziura, czyli niezagospodarowany teren. Gdy Szwedzi ponownie zajęli miasto, mieszkańcy zwrócili się z prośbą o utworzenie nowego, większego placu. Ówczesny gubernator generalny Skanii, Rutger von Aschenberg, wysłuchał życzeń mieszkańców i zdecydował, że nowy plac powinien zostać zbudowany na nieużytkach, które powstały po najeździe Duńczyków. W XVIII wieku na zachodnim krańcu placu wybudowano nowy ratusz, odcinając, a właściwie oddalając go w ten sposób od morza. Ale kiedy nowy ratusz w 1897 roku został ukończony, stary został zburzony, a plac ponownie otworzył się w kierunku cieśniny. Sturatoriet był dominującym placem handlowym Helsingborga do końca XIX wieku, kiedy to większość handlu przeniosła się na nowo wybudowany Sundstoriet. To jedna z głównych ulic miasta, przy której znajduje się m.in. centrum podróżnych, czyli dworzec centralny w Helsingborgu, popularnie zwany Knutan, czyli po prostu węzeł. Jest głównym dworcem Helsingborga oraz węzłem komunikacyjnym dla promów, pociągów dalekobieżnych, autobusów miejskich i regionalnych. Jest to jeden z najbardziej ruchliwych obiektów komunikacyjnych w Szwecji. Łącznie obiekt odwiedza około 18 milionów osób, z czego ponad 6 milionów to pasażerowie pociągów. Jak widać, jest to całkiem spory kompleks, w którym znajdują się również restauracje, puby, sklepy i biura. Jako dworzec kolejowy jest to jeden z największych budynków dworcowych w Szwecji i jeden z 8 szwedzkich dworców z podziemnymi torami kolejowymi w tunelu Helsingborg. Obok dworca znajduje się nowoczesny Elite Hotel Marina Plaza, a tuż przed hotelem znajduje się ciekawie zorganizowany parking dla rowerów. Świetnie komponuje się z całym otoczeniem. Co sądzicie o takim rozwiązaniu w waszym mieście? Z głównego placu miasta do morza jest dosłownie rzut beretem. Poza portem promowym obsługującym połączenie przez cieśninę mamy jeszcze tu wspaniałą promenadę z zaskakującymi widokami. Co ciekawe, promy przez cieśninę pływają z dużą częstotliwością, mniej więcej co 30 minut. To świadczy o sporym popycie na ten rodzaj podróżowania między Danią a Szwecją. No cóż, może następnym razem skorzystam. Po drugiej stronie cieśniny też jest co oglądać. Do spaceru jeszcze wrócimy. Teraz chciałbym powiedzieć o pewnej atrakcji miasta. Otóż znanym i bardzo popularnym miejscem dla zarówno mieszkańców, jak i turystów jest Tropikariet. To wyjątkowe, kryte zoo, które oferuje egzotyczne, niezwykłe przeżycia. Wchodząc tam możesz doznać świata, w którym dzień zmienia się w noc, gdzie słychać szepty lasu deszczowego
a dzikie zwierzęta z różnych kontynentów można podziwiać z bliska. W skrócie mamy tu okazję do odkrycia i poznania niezwykłej różnorodności zwierząt i ich naturalnych siedlisk, od tajemniczych głębin oceanu po serce gęstego lasu deszczowego. Pomyśleć, że wszystko zaczęło się od jednego koguta i 2 kur. Na zdjęciu młody założyciel tego zoo, który na lekcjach często myślami był w amazońskiej dżungli. Po wielu latach już nie taki mały Magnus Lindqvist otworzył to, o czym marzył. Był rok 1994, kiedy otwarto Tropicariet. Wróćmy na chwilę do centrum miasta. Kręcąc się pomiędzy uliczkami trafiamy do świątyni. Kościół mariacki powstał w XII wieku, co czyni go najstarszym kościołem w mieście. Początkowo wzniesiony w stylu romańskim, w XV wieku został przebudowany w stylu gotyckim, a w XIX wieku zmieniono ołowiane poszycie dachu na miedziane i odrestaurowano cały budynek. W kościele znajduje się zabytkowa chścielnica z XIV wieku, wykonana z gotlandzkiego wapienia i dodatkowo zdobiona mosiężną czaszą, dodaną w XVII wieku. Na XV-wiecznym poliptyku można dostrzec sceny z życia Jezusa i Maryi. Na czas Adwentu są zmieniane w cykle scen od wyjazdu Jezusa do Jerozolimy aż do wniebowstąpienia, a w Wielki Piątek przedstawiają apostołów i świętych. Warto zwrócić uwagę na renesansową ambonę z początku XVII wieku, której pulpit jest dekorowany biblijnymi scenami, a także na dwudziestowieczne witraże autorstwa 3 szwedzkich artystów. Wróćmy na chwilę do parku obok wieży. Stoi tam żółta ławka. Zastanawiałem się, czym są żółte ławki w Szwecji. Otóż żółte ławki są częścią ruchu mającego na celu zmniejszenie liczby zachorowań na choroby psychiczne i zwiększenie liczby rozmów między ludźmi. Ławki ozdobione są tabliczką z napisem: powitanie może uratować życie. Mają zachęcić mieszkańców, by odważyli się spojrzeć na siebie i porozmawiać ze sobą, ponieważ rozmowy mogą mieć kluczowe znaczenie dla poczucia się lepiej i uzyskania potrzebnej pomocy. Ciekawe. Smutny temat, ale warto o tym wspomnieć. Każdego roku w Szwecji około 1300 osób odbiera sobie życie. Liczby te odnoszą się do liczby konkretnych samobójstw, czyli przypadków, w których można z całą pewnością stwierdzić, że samobójstwo było intencją. Po tych smutnych emocjach warto zmienić miejsce i udać się na wybrzeże i molo kolejarzy. Idziemy wzdłuż promenady. Jak widać, można tu skorzystać z różnych aktywności na świeżym powietrzu.
Wiecie, dlaczego miejsce to nazywa się Molem Kolejarzy? Otóż na przełomie wieków za panowania Oskara II rozbudowywano tu linię kolejową. Okoliczni mieszkańcy korzystali z tego kąpieliska podczas budowy stacji kolejowej, w tym również pracownicy kolei. Zarówno sama budowa, jak i świetnie nadające się wybrzeże do kąpieli morskich spowodowało wielkie zainteresowanie pozostałych mieszkańców miasta. Szybko plotka się rozeszła i ludzie zaczęli przybywać i obserwować, jak miejsce to rozrasta się. Idealnym nawiązaniem do nazwy tego molo jest ten wagon. Tropical Beach to miejska plaża położona zaledwie rzut beretem od tętniących życiem ulic miasta. To właśnie tu mieszkańcy Helsingborga przychodzą popływać po obiedzie lub podziwiać piękny zachód słońca. Palmy kołyszą się na wietrze, a poczucie przebywania poza miastem jest podobno wszechobecne. No cóż, pewnie nie ten dzień i nie ta pogoda. Choć przyznam, że wolę to miejsce od zatłoczonych plaż. Dochodzimy do bloków mieszkalnych ulokowanych tuż przy marinie. Widok z okien o poranku i o zachodzie słońca pewnie bajeczny. A na ten widok mam kilka skojarzeń. Wszystko zależy, pod jakim kątem się na to dzieło patrzy. Moja żona zgadła jednak lepiej ode mnie. To ma być łoś. Chyba jednak potrzebna mi jest do tego Jamajka, bym mógł to zobaczyć. To, co zobaczyłem, potwierdziło moje przypuszczenia, że warto było tu przyjechać. Z pewnością jest jeszcze kilka miejsc, które warto byłoby zobaczyć w tym mieście. Cóż, być może następnym razem uda mi się to zrobić. Dziękuję tym, którzy pozostali ze mną do końca filmu. Jeśli chcecie zobaczyć więcej ciekawych miejsc w Szwecji, zapraszam na inne filmy na moim kanale. Zapraszam równie gorąco do subskrypcji i do pozostawienia kciuka w górę. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia.